Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj speedtest porównanie Sony Xperia 5 Mark IV kontra Huawei P60 Pro. Huawei Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8 GB pamięci RAM, w przypadku Sony Snapdragon 8 Gen 1, 8 GB pamięci RAM. Oba telefony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci. Zobaczmy, jak działają, co potrafią, jak odpalają aplikacje, jak pozostawiają je w pamięci RAM, więc no po prostu standardowy mój speed test, no więc jedziemy. Pierwsze co? Allegro, Huawei, AliExpress, praktycznie remis, może minimalnie Huawei. Ceneo dla Huawei'a, galeria zdjęcie, tu bardziej Sony. HBO Max dla Sony, bo tutaj coś wisi, to nieraz sprawdzone. HBO, Polsat Box Go, Sony, bo no, jak dojadę, marudzenie trudno. Nie tak, co ja zrobiłem? Jeszcze raz, tu idzie, tak, mapy, no Sony, Layer.pl, też Sony, OLX, Sony, pyszne.pl, Huawei, Glovo, tutaj szybciej Sony, sklepy dla Sonego, Spotify, chyba Huawei, TapTalk, bardziej Huawei, TripAdvisor dla Sonego, bo się uruchomi, bo tu nie ma Google'a, mimo że jest taki lewy, ale nie do końca to działa. Twitter dla Sony, Uber też dla Sony. Tutaj tak jak zielone coś miga, to znaczy, że się przez Gboxa uruchamia, czyli takie kombinowane usługi Google'a. I YouTube też dla Sonego, mimo że chce nam YouTube Premium wcisnąć. No cóż, chyba więcej w Sonym, więc tak to wygląda. Co w ramie i jak to będzie tutaj, czy coś pozostaje? Oj, Allegro z Sony wywalone. Tutaj też wywalone. Oj, nieładnie Sony. To mi się nie podoba. No ciekawe. No tutaj Huawei lepiej z tym ramem sobie radzi w tych aplikacjach. O, w końcu coś Sony pozostało. Tu jest znowu źle. No nieładnie, no sklep tu przynajmniej jest w ramie. Spotify w obu. TapTalk. Tutaj tylko jednym, w obu. Sony. Wykop tylko w Sony. YouTube w obu. No, tu Huawei moim zdaniem lepiej. Ścimy pamięć, przechodzimy do gierek. Asphalt 9. Czy tu będą jakieś lepsze wyniki któregoś z nich? Zaraz zobaczymy. Wiadomo, gry to trochę wymagają, więc popatrzmy, jak to będzie. No pierwszy Soniacz. Temple Run 2. Przez Gboxa uruchamiane, co widać. Takie kropeczki pod nazwą na początku. No ale tu też jest szybszy Soniacz. Zresztą mam wrażenie, że ładniej świeci ekran Sony niż z Huawei'u. Wild Rift. Na Sony szybsze. Dead Trigger 2. Tu remisowo, jak dla mnie. Unkilled. Huawei szybszy. Call of Duty.
Huawei szybszy. World of Tanks. Dla Sony. Super Mario Run. No, tu dziwnie się skaluje, bo dziwne proporcje w Sony, ale to każdy wie. Huawei szybszy. No, tutaj w gierkach troszkę coś tam sobie poradził. Widać, ten Huawei nie przegrywa wszystkiego jak w większości testów. Angry Birds 2. Nie wiem czemu, ale w tej grze strasznie ona się długo uruchamia na Huawei. Zresztą będziecie to za chwilę widzieć. No, czekamy. Jest zwane radosne oczekiwanie. No w końcu. No dobra. Real Racing 3. No w obu coś mieli. No i pierwszy minimalnie chyba jest Soniacz. PUBG Mobile. No Huawei szybciej. Ark Survive Evolved pewnie na żadnym nie zadziała. No oczywiście. No co, tu parę razy Huawei wygrał, więc no przyzwyczajony do speed testów z nimi myślałem, że będzie gorzej. Tutaj no 8 plus kontra 8 Snapdragony, no zrobiło to trochę różnicę. Dobra, no to tu jak widać co się działo. Temple Run 2 obu poza ramem. Nie czekamy. Wild Rift też widzę, że ciemność, czyli restarty. Dead Trigger 2 restart w obu. Unkilled to samo w obu smartfonach. No tu Xperia jakoś nie powala. Tu jest, no tu jest to samo. O, tutaj to się trzyma w Huawei'u. No tu też Huawei się trzyma. No to tutaj za RAM w grach Huawei no wypadnie lepiej. No i co on odwala? Mnie to denerwuje. Któryś raz gdzieś robię normalny gest, tak samo jak tu jest też restarty, dobra. A on jakieś czary-mary. No widzicie to już na paru speed testach. No i to się wywala. No dobra, tak wygląda to porównanie, no. Bliżej mi szczerze mówiąc do tej małej Xperii. Wiadomo dlaczego, na Google'a. Więc no tyle. Tak wygląda to porównanie, chociaż czasami Huawei wygrywał, to trzeba mu przyznać. Więc tyle odnośnie jednego i drugiego. Listy porównania z nimi są. Dzwonek, subskrypcja, komentarz na dole. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Łucek. Trzymajcie się ciepło.